Witam serdecznie po raz kolejny tych wszystkich, którzy są zainteresowani zjawiskami nadprzyrodzonymi, UFO, zjawiskami niewyjaśnionymi. Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy sobie na temat pewnego papirusu, który został odnaleziony. I myślę, że temat będzie ciekawy, ale zanim do niego przejdziemy, tradycyjnie pożebram troszeczkę o lajki, więc jeżeli ktoś jeszcze nie zalajkował na wstępie, zachęcam, żeby zalajkował kanał, żeby zasubskrybował i poczesał w nim, bo macie ponad 3000 filmów, więc na dobrą sprawę dużo rzeczy tutaj znajdziecie. No oczywiście zostawcie ślad w komentarzu i zachęcam, żeby włączyć się do grona wspierających, bo wtedy wspierający mają możliwość odezwania się bezpośrednio do mnie i bez najmniejszego problemu zaproponowania tematów, na które będzie przygotowany specjalny czy live, czy program dotyczący tych pytań, które zostają wspierający. Więc opłaca się, zachęcam, żeby wejść do grona wspierających. A teraz przejdźmy sobie do tematu dotyczącego tego właśnie starożytnego egipskiego papirusu, który opisał, bym powiedział, ogromne, nawet wręcz niesamowite spotkanie z UFO. No, od dziesiątków lat badacze zjawisk paranormalnych i naukowych, którzy też zajmują się starożytnymi cywilizacjami, natrafiają na relacje sugerujące kontakt dawnych ludów z czymś, co współczesna, bym powiedział, terminologia określa to mianem UFO, tak? Czyli jest to jeden z najciekawszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjny przypadek, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć. Chodzi mi o papirus Tulliego. Papirus Tulliego jest bardzo ciekawą kwestią i bardzo ciekawym przypadkiem, bo dziś chciałbym poddać takiej drobnej analizie ten dokument, powiedzieć troszeczkę o tym tle historycznym, o kontekście kulturowym, o możliwym wyjaśnieniu naukowym albo o różnych interpretacjach ufologicznych. Czym jest ten papirus Tulliego? Papirus Tulliego jest takim dokumentem, który rzekomo opisuje obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających za panowania faraona Tomtesa III. To jest XV wiek przed naszą erą. On został nazwany od Alberto Tulliego, byłego dyrektora sekcji egipskiej Muzeów Watykańskich, który miał natknąć się na ten dokument podczas podróży swojej do Egiptu w latach 30. XX wieku. Tully nie zakupił papirusu, ale przepisał jego treść i przekazał swojemu przyjacielowi, księdzu Borisowi de Rachelwicowi, który później dokonał jego przekładu. No i w tym papirusie czytamy o takich ogromnych, ognistych dyskach, które pojawiły się na niebie i one poruszały się w różnych kierunkach, emitowały różne dźwięki, światło i to światło było dosyć jasne, no było nawet jaśniejsze niż słońce, więc zjawisko to trwało kilka dni, no i zakończyło się z powrotem tych dysków do nieba. Głównym w ogóle problemem w badaniu tego papirusu Tulliego jest brak jego oryginału. Dokument, jeśli istniał, w ogóle nie znajduje się w żadnym muzeum ani w żadnej kolekcji. Istnieje jedynie jakaś transliteracja i jakieś tłumaczenie opublikowane przez D. Rachewilca i to budzi, bym powiedział, poważne wątpliwości co do jego autentyczności, bo dodatkowo styl zapisu sugeruje, że nie był to w ogóle jakiś typowy egipski dokument administracyjny czy kapłański. Natomiast krytycy w ogóle wskazują również, że może to być jakaś, bym powiedział, mistyfikacja, albo nawet i zniekształcona interpretacja innego tekstu. Wejdźmy sobie w te tło historyczne i w ten kontekst historyczny i kulturowy, no bo Egipt za czasów Totmesa III był państwem wysoko rozwiniętym, o dosyć rozbudowanej administracji, religii i nauce. No i Egipcjanie prowadzili obserwacje astronomiczne, znali fazy księżyca, kalendarz solarny, no a ich świątynie były często ustawiane zgodnie z wydarzeniami astronomicznymi. Nie oznacza to jednak, że w ogóle oni rozumieli zjawiska takie jak meteoryty, komety czy jakieś zorze polarne. No i tego rodzaju zjawiska mogły być interpretowane w kategoriach boskich, co wpisywało się w ten religijny światopogląd starożytny, tak bym to ujął. No i ogniste dyski. Czym te ogniskie dyski mogły być? No mogły być na przykład rojami meteorytów, tak? Na przykład lirydy, rój meteorytów lirydy, albo kulami ognia. To były tak zwane, bym powiedział, w astronomii one się mówi o bolidach, tak? Albo mogły być kometami przechodzącymi blisko Ziemi, tak? To
Mogły być takie różne jakieś zjawiska atmosferyczne, astronomiczne, przepraszam. Natomiast mogły być to też jakieś zjawiska atmosferyczne, bo mogły to być pioruny kuliste, mogły być to zorze polarne. Chociaż bym powiedział, rzadkie są zorze polarne nad Egiptem. Możliwe, że w wyniku jakiejś intensywnej aktywności słonecznej takie zorze się pojawiają, ale mogły być na przykład. Ten tekst w ogóle też może mieć taki też charakter alegoryczny albo jakiś mityczny, no bo ogniste dyski mogły symbolizować gniew bogów, obecność istot boskich lub zwiastun ważnych wydarzeń. No i dla zwolenników hipotez starożytnych astronautów to papirus stanowi dowód, że w przeszłości Ziemi mogło dochodzić do kontaktu z jakimiś cywilizacjami pozaziemskimi. W ogóle Erich von Däniken, jak i również oprócz Ericha von Dänikena był taki gościu, co się nazywał Giorgio Tsoukalos. On sugerował, że technologia przedstawiona w tekstach takich jak ten właśnie papirus Tulliego przekracza poziom wiedzy Egipcjan z XV wieku przed naszą erą. No i podobne interpretacje przypisywane są też reliefom w świątyni Abydos, gdzie niektórzy dostrzegają takie podobizny helikopterów, czy też takie podobizny samolotów, tak? Nawet jeśli bym powiedział papirus jest apokryfem albo jakimś takim zniekształconym przekazem, no to jego znaczenie pozostaje naprawdę istotne. Bym powiedział, że on pokazuje, jak współczesna wyobraźnia projektuje te właśnie idee UFO na starożytne teksty. On uczy nas ostrożności w tych interpretacjach historycznych i konieczności krytycznego podejścia do źródeł. Jako ciekawostkę mógłbym powiedzieć, że papirus Tulliego był cytowany w tajnych raportach amerykańskich agencji FOIA czy agencji CIA i w ogóle on był cytowany w tych badaniach, które były prowadzone właśnie nad UFO, tak? Również Egipcjanie uznawali zjawiska niebieskie za znaki, bym powiedział, z boskiej woli, więc reliefy w świątyni Setiego I w Abydos to tak naprawdę najprawdopodobniej efekt jakiejś erozji albo rekonstrukcji napisów, no ale często cytowane one są przez ufologów. Podsumowując powiem, że papirus Tulliego, niezależnie od tego, czy jest autentyczny, czy też stanowi jakiś taki fascynujący przypadek na przecięciu historii, archeologii, astrofizyki i kultury popularnej, to jego analiza inspiruje do takiej refleksji nad tym, jak dawni ludzie interpretowali zjawiska naturalne i jak współczesne narracje modyfikują właśnie postrzeganie przez nas tej całej przeszłości. Ja zostawiam Wam do szaleństwa komentarze. Udzielajcie się, mówcie co i jak, co na ten temat papirusu Tulliego myślicie. Będę wdzięczny za każde merytoryczne kwestie, które tutaj poruszycie i zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania, rozsyłania znajomym materiałów z tego kanału, jak i również do wstępowania do grona, jak już powiedziałem, wspierających, bo wtedy macie możliwość podsuwania pomysłów na specjalnie dla Was tematy, które będą na tym kanale poruszane. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się do następnego razu.